Lekcja pod tytułem Trapezy. Przyjrzyj się temu rysunkowi. Narysowałem tutaj kilka czworokątów. Popatrz na ich boki. Co można o nich powiedzieć? O równoległości tych boków powiem więcej. No popatrz. W wypadku tego czworokąta te dwa boki, górny i dolny, są równoległe. Lewy i prawy nie, prawda? W wypadku tego czworokąta znowu ten po lewej i po prawej są równoległe, górny i dolny nie. No tutaj mamy prostokąt i kwadrat, tutaj obie pary są równoległe. Tu mamy rąb, znowu obie pary są równoległe. Tu mamy równoległy obok, obie pary boków są równoległe. Czyli w tym pierwszym przypadku i w tym drugim jedna z par była równoległa, druga niekoniecznie. I taki czworokąt, w którym przynajmniej jedna para jest równoległa, o, popatrz, ta para jest równoległa w tym przypadku, a ta para jest równoległa w tym przypadku, taki czworokąt nazywamy trapezem. Czyli przynajmniej jedna para, może być i więcej. Tak jak w wypadkach tych pozostałych, tu mamy po dwie pary. To też są trapezy, niespodzianka, prawda? Prostokąt, kwadrat, rąb i równoległy obok też zaliczamy do trapezów, jak najbardziej. A więc trapezem jest taki czworokąt, który ma przynajmniej jedną parę boków równoległych, wzajemnie do siebie. Popatrzmy sobie na taki klasyczny rysunek trapezu. O, zazwyczaj jak się w szkole pokazuje po raz pierwszy trapez, to właśnie tak on wygląda. Pary boków, które są równoległe, nazywamy podstawami. Podstawa, podstawa. Może ci się to troszeczkę wydawać nienaturalne, bo jak słyszysz podstawa, to się kojarzy z podstawką, na przykład do kwiatów, i ona powinna być na dole, prawda? No ale tak już się przyjęło w matematyce, że oba te odcinki, które są bokami, nazywamy podstawami. No bo proszę bardzo, ja zrobię taki trik. O, fiku miku, i już to, co było na górze, jest na dole. Więc już powinno ci teraz pasować, że to, co jest u góry, też się nazywa podstawą. Bo tak naprawdę w tym momencie my nie zajmujemy się tym, co jest u góry, a co jest u dołu. Po prostu ta para boków, która jest równoległa, jest nazywana podstawami. Pozostałe dwa boki, które nie są równoległe, nazywamy ramionami. Ramię, ramię. Oczywiście pamiętaj, że pierwszy rysunek trapezu, który zobaczysz, pewnie będzie tak ładnie ustawiony. Ale równie dobrze tenże trapez może sobie stać, na przykład tak być narysowany. I nadal ten bok to będą podstawy, a ten bok i ten to będą ramiona. No i w tym momencie już w ogóle słowo podstawa, podstawa, tu też jest podstawa, tu jest ramię, tu jest ramię. W tym momencie słowo podstawa już w ogóle jest abstrakcyjne, nie jest odniesione w ogóle do bycia na dole, prawda? Bo to jest takie przekrzywione jakieś. Więc nie kojarzymy sobie słowa podstawa z tym, że ma być na dole, broń Boże, tylko kojarzymy sobie z tym bokiem, z tą parą boków, która jest wzajemnie do siebie równoległa. A dwa pozostałe to są ramiona. Tak to jest z naszym szanownym trapezem. Ustawmy go w klasycznej jego postaci, takiej książkowej, na dzień dobry. O, tak jest prezentowany. Dwa szczególne typy trapezów. Pierwszy to jest taki, gdzie pomiędzy podstawą, jedną i drugą, a jednym z ramion są kąty proste. Zarówno tu, jak i tu. Taki trapez nazywamy trapezem prostokątnym. To jest trapez prostokątny. Jedno z ramion jest prostopadłe do podstaw. To nazywamy trapezem prostokątnym. A teraz drugi szczególny typ trapezu to jest taki, w którym oba ramiona, zarówno to, jak i to, mają tą samą długość. Taki trapez nazywamy równoramiennym. No ta nazwa się wydaje naturalna. Ramiona są równe, czyli jest to trapez równoramienny. A więc klasyczna postać trapezu, trapez prostokątny, trapez równoramienny. Ale pamiętaj, bo z tym czasami uczniowie mają problem,
Jak cię ktoś zapyta, czy prostokąt jest trapezem, odpowiadasz, że tak. Prostokąt jest trapezem. Kwadrat też jest trapezem. Równoległobok też jest trapezem. Rąb też jest trapezem. Dlaczego? Bo przynajmniej jedna z paraboków jest równoległa. Bo taka jest definicja trapezu. Przynajmniej jedna para boków musi być równoległa. A tu wszędzie w tych wypadkach ona jest równoległa. Świetnie. Poznaliśmy trapez, a teraz jak rysować trapez? O, taki, powiedziałbym, klasyczny, który nie jest ani trapezem równoramiennym, ani prostokątnym. Jak rysować prostokątny, jak rysować równoramienny. Teraz się tego nauczymy. Zaczniemy od tego klasycznego trapezu. Takie polecenie. Narysuj trapez o podstawach i tu nam mówią, ile mają mieć te podstawy. Czyli jedna z naszych podstaw, o ta, ma mieć 8 cm, a druga 6 cm. Wykorzystamy fakt, że podstawy są do siebie równoległe. I cóż zrobimy? Chwycimy za linijkę. Bierzemy sobie linijkę i na początku narysujemy dwie proste równoległe wzdłuż górnej i dolnej krawędzi linijki. Proszę uprzejmie, rysujemy sobie proste równoległe. Wzdłuż górnej narysowałem i teraz wzdłuż dolnej krawędzi linijki. Jest. Super. Podstawy mają mieć 8 i 6 cm. No to dobrze, no to nadal będę używał linijki. Teraz zaznaczę 8 cm, jedną z podstaw. Nazwijmy ją dolną podstawą, ale pamiętaj, to nie jest prawidłowe pojęcie. Nie mówi się o dolnej i górnej podstawie, tylko po prostu ta podstawa, która u dołu. Może tak, o. 0,8 jest zaznaczone. Już mamy jedną z podstaw. Ja ją pogrubię, dam inny kolor, żebyśmy widzieli, że to jest nasza 8-centymetrowa podstawa. Proszę bardzo, gotowe. A teraz jak drugą? Druga podstawa, zaznaczymy ją nad tą pierwszą 8-centymetrową, gdzieś pomiędzy początkiem a końcem naszej 8-centymetrowej. Tu jest początek, a tu koniec, no to gdzieś pomiędzy te 6 centymetrów muszę zmieścić. Proszę bardzo. 0,6. I gotowe. I teraz tylko łączę boki ze sobą. O. Jedno ramię, drugie ramię i ta druga z podstaw, która ma 6 cm. Ramiona są dowolnej długości, bo polecenie nic nie mówi na ten temat. Tylko kazali narysować tak, żeby tu było 8 cm, tu 6 cm i się udało. Pierwszy trapez gotów. Pierwsza metoda narysowania trapezu o różnych ramionach, ale o określonych podstawach. Wykonane. A teraz drugi przypadek. Powiedzą coś takiego. Narysuj trapez, ale prostokątny. I tutaj są podane podstawy. 8 i 5 cm. No dobrze. O ramionach nic nie mówią, tylko mówią, że ma być prostokątny. Więc zaczniemy dokładnie tak samo jak i poprzednio. Narysujemy sobie dwie proste równoległe. U góry i u dołu linijki. Pierwsza prosta równoległa. Gotowe. Druga prosta równoległa. Świetnie. Teraz wykorzystamy ekierkę. Ustawimy sobie ekierkę. O, w ten sposób. I narysujemy co? Jedno z ramion. To ramię, o, dokładnie. Narysujemy teraz o to ramię. To, które będzie prostopadłe zarówno do jednej, jak i do drugiej podstawy. Proszę bardzo, rysujemy sobie to ramię. Od razu będę rysował tym naszym docelowym kolorem, zielonym. Gotowe. Ekierka nam gwarantuje, że to ramię jest prostopadłe zarówno do tej dolnej, jak i górnej prostej, bo one są równoległe. A skąd mamy równoległość? Linijka nam to zagwarantowała. Ekierka nam już nie będzie potrzebna. Teraz za pomocą linijki zaznaczymy tylko obie podstawy. Pierwsza podstawa ma mieć 8 cm, no to proszę bardzo. 0 ustawiam zgodnie z tym prostopadłym ramieniem i odmierzam 8. Tu jest 8. Zaznaczone. Teraz przesuwam linijkę do góry i odmierzam tym razem 5 cm, żeby zaznaczyć, gdzie się będzie kończyła ta druga podstawa. Zaznaczyłem. Wystarczy teraz już tylko narysować.
Jedna podstawa, ta 8 cm, druga podstawa, ta 5 cm, no i jeszcze to drugie z ramion, o którym nic zadanie nie mówiło. I mamy, proszę uprzejmie. Tu są kąty proste, tu jest 8 cm, tu jest 5 cm. Polecenie spełnione. No a teraz trzeci typ polecenia, jaki może być, dotyczący rysowania trapezów. On będzie dotyczył rysowania trapezu równoramiennego tym razem. Czyli narysuj trapez równoramienny o ramionach 4 cm. Czyli o taki trapez mamy narysować i powiedziane jest, że każde z tych ramion mamy 4 cm. Jak to zrobimy? Ciekaw jestem, czy pamiętasz, jak się rysowało trójkąt, bo tutaj będzie to dosyć podobne. Co robimy? Najpierw narysujemy sobie podstawę, czyli znowu, może inaczej, nawet nie samą podstawę, tylko miejsce, gdzie ta podstawa się pojawi. Rysuję prostą. Teraz najpierw Ci wyjaśnię, jak to będziemy robili, żeby to było jasne. Tak odręcznie. Na tej prostej zaznaczymy sobie podstawę. Jakiej długości ona musi być? Mianowicie ona musi być dłuższa niż 2 razy długość ramienia. 2 razy długość ramienia to jest 8 cm, no to musi być więcej. Niech to na przykład będzie 10 cm. Dlaczego musi być dłuższa niż długość ramienia? Bo jeżeli nie spełnimy tego warunku, to narysujemy trójkąt. Bo co teraz zrobimy? Wbijemy tutaj cyrkiel i zaznaczymy łuk o długości ramienia, 4 cm. Następnie wbijemy tu cyrkiel i w drugą stronę zaznaczymy łuk o długości ramienia, też 4 cm. I co by się stało, gdyby to było ta sytuacja, co tu? O, to byśmy dostali trójkąt. Gdyby było 8 cm lub mniej. Więc my musimy mieć zagwarantowane, że ta odległość, czyli długość podstawy, musi być większa niż 8 cm. Wtedy rysując te dwa łuki, one się nie przetną. I będziemy mogli dorysować sobie podstawę, tą drugą i oba ramiona. Taki jest pomysł, no a teraz przejdźmy do realizacji. Już wiesz, dlaczego ta podstawa, która jest pierwsza rysowana, musi być dłuższa niż 8 cm. No to weźmy sobie 10. To wyjdzie elegancki trapez równoramienny. Ta druga podstawa nie będzie taka maciupiańka. Im dłuższą weźmiemy dolną podstawę, tym ładniejsza, taka bardziej obfita będzie ta górna podstawa. Więc weźmy 10 cm. Tu 0, tu 10. Świetnie. Teraz bierzemy cyrkiel. Przygotuję swój cyrkiel, taki jak zwykle czerwony. Cyrkiel rozchylamy na tyle, ile mają mieć ramiona, czyli 4 cm w naszym wypadku. Blokuję swój cyrkiel ekranowy i wbijamy cyrkiel w początek podstawy, o, w to miejsce, i rysujemy tutaj łuczek. No to rysuję łuk. Ziu. Oczywiście odręcznie, pamiętaj, u Ciebie on wyjdzie ładniej. Bez zmiany rozchylenia, nadal cyrkiel jest rozchylony na 4 cm, wbijamy go tym razem w koniec podstawy i rysujemy łuk w drugą stronę. No to rysujmy. Ziu. Świetnie. I teraz co? Teraz weźmiemy sobie linijkę. Ustawimy ją, tą linijkę, o, w ten sposób. I już możemy narysować drugą z podstaw. Proszę bardzo, narysujemy ją sobie od razu docelowym zielonym kolorem. W jaki sposób? Tak, aby zaczynała się na jednym łuku, a kończyła na drugim. O, w ten deseń. Wystarczy teraz tylko dorysować ramiona. Proszę bardzo, pierwsze ramię, drugie ramię. Linijka zagwarantowała nam, że, no i oczywiście tą ostatnią podstawę, tutaj pociągnijmy, żeby było jasne. Linijka zagwarantowała nam, że te dwa boki będą podstawami, bo są równoległe. A to, że
ta podstawa zaczynała się i kończyła na łukach, gwarantuje nam, że oba ramiona mają tyle, co łuki wyznaczały, czyli 4 cm. Pierwszy pomysł. Jeżeli uda Ci się to zrealizować, w porządku. Trudniejszy trochę pokażę teraz, ponieważ jakie jest niebezpieczeństwo, za chwilę pokażę. Niebezpieczeństwo jest takie, że może się zdarzyć tak, że te łuki będą na tyle rozchylone, że linijka nie sięgnie tak, żeby tutaj się dało narysować kreseczkę. Wtedy albo na przykład chcesz narysować wyżej tą kreseczkę. To sama linijka nie może być tak przesuwana do góry, bo pamiętaj, że ona Ci się może w czasie tego przesuwania troszeczkę obrócić. O, niechcący. I teraz jakbyśmy narysowali kreseczkę, to już ta u góry kreska nie będzie podstawą, bo nie będzie równoległa do tej prostej u dołu. W takim wypadku trzeba zastosować, niestety, ale ekierkę i może bezpiecznie nawet stosować ją od razu. W jaki sposób zastosujemy sobie tutaj ekierkę? Ustawiamy ekierkę na już istniejącej podstawie. Taką malutką ekierkę narysowałem, ale mam nadzieję, że to Ci nie przeszkadza. Teraz naszą linijkę, ja ją trochę odchudzę, będzie to lepiej widoczne wtedy, nie musi być taka wielgachna. O, ja to mogę robić, takie triki. Oczywiście Ty nie będziesz mieć tej